Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na pierwszą w tym roku aktualizację Project Pan, czyli projektu Pan, spolszczając nazwę, projektu, w którym zużywamy kosmetyki do makijażu i śledzimy progres w jego zużywaniu. Udało mi się osiągnąć kilka denek i mam też pewne przemyślenia odnośnie tego projektu. Być może zejdą tutaj pewne zmiany, więc zapraszam Was już serdecznie do oglądania. To zacznijmy od najbardziej ekscytujących wieści, czyli całkowitych denek moich zużyć kosmetycznych. Nie mam w tym miesiącu rachunku sumienia, nic nie wyrzucałam, więc możemy przejść od razu do crème de la crème, czyli naszego ulubionego elementu zużycia kosmetyku do końca. No i tak jak już widzieliście w zasadzie we wprowadzeniu do Project Pan udało mi się zużyć puder i jego mi się udało w pierwszych dniach stycznia, więc w zasadzie już był denkiem. Także tutaj tylko przypominam, że udało mi się zużyć puder z Affectu i jest to puder Best Matte. Miałam go w projekcie w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku. Nie zdążyłam zużyć do końca roku, ale no na początku stycznia już od razu osiągnęłam bardzo satysfakcjonujące denko. Także mamy tutaj pierwsze denko. Następnym produktem będzie, tak, już nadszedł czas, że powinnam wyrzucić tą maskarę, bo jest ona już faktycznie bardzo taka sucha, zbita. Jest to maskara do brwi Next Stick It, świetna maskara. Myślę, że kiedyś sobie do niej wrócę, bo bardzo dobrze mi się jej używało. Natomiast no właśnie tego typu produkt bardzo ciężko jest zużyć tak całkowicie do końca, że wiecie, że tutaj nic już, nie wiem, z tego opakowania nie wyjdzie. Przypuszczam, że jakbym ścisnęła tubkę, o zobaczcie, nawet coś tutaj jeszcze wychodzi, ale to już jest takie suche, takie gęste, że no nieprzyjemnie się pracuje tym na brwiach. Także ja uważam tą maskarę za zużytą, zużywałam ją w ubiegłym roku i w tym roku i myślę, że już czas się po prostu z nią pożegnać. Następnym denkiem jest moja ukochana kredeczka Long Lasting z Glam Shopu w odcieniu burgundowy muślin. Dla mnie, ja wiedziałam, że to będzie dla mnie formalność. To były dosłownie 2, nawet 3 użycia i widzieliście ostatnio... Gdzie widzieliście ostatnio? W którymś odcinku Wam pokazywałam, że nawet już była zużyta do końca i jeszcze pędzelkiem tutaj wygrzebywałam sobie ze środka. Zobaczcie, tutaj się już nic nie wykręca. Jest wręcz taka delikatnie zagłębiona, no bo właśnie wydłubywałam sobie jeszcze troszeczkę pędzelkiem, żeby coś tam użyć, bo nie chciałam po prostu otwierać świeżej, bo mam ją jakby w zapasie, mam świeże opakowanie, bo jest to mój ulubiony kolor, ale szkoda mi było go otwierać, więc jeszcze sobie powydłubywałam troszeczkę. No i mamy kolejne denko, kredka i tak jak nie przepadam za zużywaniem kredek, bo to jednak wiecie, jest jakiś taki kolor, zazwyczaj, no właśnie kolorowych kredek, może tak, bo to właśnie jakiś taki kolor, który nam narzuca kolor w makijażu, tak bordowe, burgundowe odcienie po prostu tak bardzo kocham, że nie był to dla mnie najmniejszy problem. Także słuchajcie, coś w tym jest, coś w tym jest. No i słuchajcie, jeszcze jedno denko udało mi się poczynić, tak już w zasadzie spoza projektu, ale dla mnie denko to jest denko. Jak zużyłam, to zużyłam i nieważne, czy jest w projekcie, czy nie. I tutaj mamy taki mały sukces, mianowicie tak, to jest ten pisek do piegów Belle i Red Lipstick Monster z pierwszej ich kolekcji we współpracy. Słuchajcie, ja już od jakiegoś czasu, w zasadzie od stycznia już widziałam, że on już naprawdę ledwo zipie, że te piegi są takie bardzo delikatne, jak on maluje i parę dni temu, nie pamiętam kiedy, parę dni temu wzięłam sobie i robiłam sobie te piegi i czułam, że już po prostu nic nie maluje. Ale jak wzięłam ten aplikator tak bokiem, to widziałam dalej, że maluje. Po prostu ta końcóweczka, miałam wrażenie, że już jest taka jakby zapchana trochę może podkładem czy korektorem, że już ona się nie chciała nasączyć, a w zasadzie cały czas trzymam ją do góry nogami, żeby ta końcówka była nasączona. Trzymam ją po prostu w opakowaniu z pędzlami. I już ta końcówka nie chciała się zmoczyć, więc słuchajcie, obcięłam ją. Czy to będzie widać? Widać, że jest taka przycięta. Stwierdziłam, że obetnę ten czubeczek sam i będę miała taką po prostu bardziej płaską końcówkę. No i powiem Wam, że dzisiaj jeszcze udało mi się jakieś tam piegi namalować, ale tak, tutaj jak robiłam tą końcówką już trzeba naprawdę mocno przyciskać, żeby coś pomalowało. Zobaczcie, że praktycznie tutaj nic, może coś minimalnie, ale praktycznie już nic nie zostaje. Bokiem jeszcze coś tam się udało namalować, więc dzisiaj jeszcze piegi mam, ale to już była męczarnia, to już jest takie mocne przyciskanie tego, żeby dało się w ogóle piegi namalować, więc myślę,
że śmiało mogę powiedzieć, że ten pisaczek jest skończony. Także taki niezapowiedziany sukces jeszcze w tym miesiącu. A pozostałe kosmetyki wyglądają tak. I tutaj słuchajcie, zacznę od produktu, który chyba jednak z projektu wyleci. Mam tutaj na myśli ten stick rozświetlający, tutaj z tej strony, to jest stick z Flower Nose, z tej kolekcji Shell Jewels i z tej strony jest taki lekko perłowy, grubszy sztyft, zobaczcie, on się tak prezentuje, a z drugiej strony mamy taki mocniej drobinkowy, cieńszy sztyft i bardzo lubię używać tego produktu na oczy. Jest on w miarę nowy i pomyślałam, że właśnie ten sztyft będzie całkiem spoko mi odpowiadał jako rozświetlacz, bo on, zobaczcie, ma taki leciutko, taki różowy sznycik, taki jest delikatnie świetlisty, ale też nie za mocno i pomyślałam, że właśnie zamiast rozświetlacza będę używała tego. Ale okazuje się, że niestety jako rozświetlacz nie do końca się sprawdza. Z tego względu, że to jest taki sztyft, on jest taki dosyć suchy w konsystencji, więc nałożenie go bezpośrednio na policzek i próbowanie go rozcierać wymaga dużo siły, przez co po prostu za bardzo naruszam sobie mój makijaż. Dlatego zaczęłam robić tak, że po prostu brałam sobie ten sztyft, rozgrzewałam na dłoni i palcami nakładałam, ale przez to, słuchajcie, dosyć sporo tego produktu się marnuje i też nie jest jakiś ten efekt zniewalający, czuję się bardziej, że marnuję ten produkt niż on faktycznie coś robi, bo on na policzkach tutaj ciężko, bo on zastyga, więc ciężko go tutaj tak naprawdę nabrać, żeby go fajnie wklepać tutaj w policzek, więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, mogłam to na początku, wiecie, po prostu przetestować i dopiero potem wrzucać do projektu, no ale tak wyszło. Myślałam, że to będzie spoko opcja, ale jednak nie do końca mi odpowiada, więc wydaje mi się, że jednak wycofam ten produkt z projektu, szczególnie, że on jest też w miarę nowy, nie muszę się jakby spieszyć z jego zużywaniem. Miło się po niego sięgało, ale szkoda mi go marnować, żeby, wiecie, tak na siłę walić go teraz na policzki. Więc może sobie zastąpimy czymś innym, może wrzucimy coś po prostu na wyzwanie w to miejsce. Wydaje mi się, że powinnam sobie z tego produktu zrezygnować. No i idąc po kolei, nasza baza prezentuje się aktualnie w ten sposób. Jej poziom jest tutaj, zobaczcie sobie z bliska. Już zeszliśmy poniżej tego złotego opakowania, no i widzimy, że nie zostało też tej bazy jakoś bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest taka ilość, którą zużyję w miesiąc, czy więcej. Tak jak patrzę na ten progres, to wydaje mi się, że jest szansa. Szczególnie, że czeka mnie tydzień makijażu do nagrania, tam wiecie, dużo się maluje, więc może jest szansa. Bardzo bym chciała, mimo że fajnie mi się tej bazy używa, ale bardzo bym chciała ją zużyć, więc trzymajcie kciuki, no żeby się udało. Tutaj jeżeli chodzi też o ten zakraplacz, to praktycznie jest pusty, bo też nie wiadomo, wiecie, jak ten poziom liczyć, no bo jak wciągnę trochę tego, no to poziom się jeszcze obniża, nie? Więc ja staram się, żeby był po prostu taki jakby pusty i wtedy ten poziom jest najlepiej widoczny. No, w każdym razie jestem bliżej niż dalej, no bo zostało mi już tylko tyle z całego opakowania, także no chciałabym zużyć w tym miesiącu, trzymajcie kciuki, żeby to się udało, bo uważam, że jest duża szansa, duże prawdopodobieństwo. Użyłam sobie w tym miesiącu również tak z 2-3 razy tego CC z Erboriana, mimo że miałam go w planach zużywać bardziej w dalszej części projektu, kiedy zużyję tą bazę, ale no po prostu, wiecie, tak nadarzyła się okazja, że też sobie kilka razy ją wykorzystałam. Raczej nie widać różnicy w opakowaniu, bo one tak jest całkiem dobrze spłaszczone, ale tylko daje znać, że też udało mi się kilka razy po ten kosmetyk sięgnąć. I właśnie, tak sobie myślę, dajcie mi znać, bo widziałam, że w wielu projektach, jak wiele osób prowadzi, to też notuje sobie, ile razy użyła danego produktu w ciągu miesiąca. I jestem ciekawa, czy Was by to interesowało, bo ja tego nie robię, gdzieś tam mniej więcej pamiętam, ale nie zapisuję sobie dokładnie, ile razy użyłam dany produkt, więc jestem ciekawa, czy jest to dla Was jakaś ważna informacja, czy jest to dla Was ciekawe, czy jest sens po prostu to wszystko, wiecie, śledzić i notować i zapisywać, czy jest to taki, wiecie, niepotrzebny effort, niepotrzebny wysiłek i nie jest to dla Was jakieś mocno interesujące. Dajcie mi znać, bo ja też sama nie wiem, czy
byłabym w stanie i czy bym pamiętała o tym, żeby to zapisywać, ale wiecie, no mogę się postarać, nie? Więc dajcie mi znać, co myślicie o takim zapisywaniu sobie ilości użyć w danym miesiącu z projektu, żeby potem właśnie pod koniec miesiąca dać Wam znać, ile razy używałam. Może da Wam to też takie rozjaśnienie, dlaczego coś mi się zużywa wolno albo szybko, więc czekam na Wasze informacje. Możecie spauzować filmik i napisać komentarz, a my przechodzimy dalej. Mam tutaj korektory. Tutaj niestety no nie widać za bardzo poziomu zużycia. Te opakowania nie są przezroczyste i to są takie opakowania, które są wykręcane. Póki co cały czas dobrze malują jeden i drugi, bo tu mam odcień 1 i 3 i cały czas nakładają się, cały czas się przekręcają, więc tego produktu jeszcze jest. Fajnie mi się używa, bo lubię bardzo delikatne produkty pod oczy rozświetlające i te są bardzo spoczko, no ale póki co jakby dalej piszą, więc nie wiem kiedy się zużyją. Jeśli chodzi o pudry, no to słuchajcie, ja już straciłam całą moją nadzieję, jeżeli chodzi o tą woalkę z Glam Shopu. Ja nie widzę po prostu żadnego zużycia. No okej, jak się tutaj troszkę podbija światło, to widzimy, że jest tutaj, tutaj w szczególności w tym miejscu takie zagłębienie, a już nie jest ten produkt, wiecie, taki tutaj wypukły, jak był w ubiegłym roku, jest raczej taki wklęsły. Ale moim zdaniem, żeby dosięgnąć już tej wypraski w tym miejscu, to jeszcze jest kupa czasu. No nic, no mamy rok cały, ale tracę nadzieję, kiedy nie widzę żadnego rezultatu, żadnych efektów, żadnego, wiecie, wgłębienia, denka, nic, po prostu uparciuch jest straszny. Niemniej puder bardzo lubię i bardzo fajnie mi się sprawdza. Ja go używam głównie na policzek, delikatnie na czoło, tak żeby mieć taki naturalny efekt na skórze, a strefę tę pudruję innym pudrem. Także tutaj no jest, cały czas jest i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie, a odnośnie drugiego pudru, no to tutaj już bardziej będziemy widzieli progres i to jest puder sypki Stars i Bryska, taki wygładzający, bardzo fajnie mi się sprawdza i tutaj możemy zobaczyć jaki jest aktualnie jego poziom, także widzimy, że zużycie jest całkiem fajne. Nawet nie spodziewałam się, że będzie takie duże, bo w stosunku do innych pudrów tego używałam jakby w naprawdę małej ilości. Często sięgałam po pędzelek, co się rzadko u mnie zdarza. Pędzelek jednak troszeczkę mniej nakłada niż puszek. I wiecie, często tylko tak dosłownie tu. Nie musiałam też reaplikować co chwilę tego pudru, więc wydawało mi się, że nie będzie takiego dużego zużycia, ale jednak całkiem fajnie, no bo jestem, myślę, już w połowie opakowania na pewno, jak nie troszeczkę poniżej, no nie? Także zużycie bardzo spoczko, puder bardzo fajny. Dawno, szczerze mówiąc, nie używało mi się tak dobrze jakiegoś pudru w projekcie, bo wiecie, że jeżeli chodzi o pudry, ja zużyję wszystko na luzaku, nie? No chyba, że jakiś turbo rozświetlający, ale generalnie jak tam, wiecie, jest chociaż troszeczkę wygładzający, matujący, to ja dam radę, nie? Ale no jednak przy wielu pudrach było tak, że musiałam dokładać więcej, albo pożyczać sobie moją ulubioną Irenkę, żeby jednak mieć taki efekt jak lubię, albo co chwilę reaplikować, nawet w trakcie nagrywania, bo gdzieś tam, nie wiem, po pół godziny już się wyświecam, a przy tym jest naprawdę spoczko, więc no lubimy się, nie spieszymy się z tym zużyciem, szczerze mówiąc, bo jest naprawdę mega fajny. Z mało ekscytujących rzeczy, pisaczek do brwi, cały czas piszę elegancko, świetny produkt, uwielbiam go i przypuszczam, że jak go zużyję w projekcie, jeśli go w ogóle zużyję w tym roku, to kupię ponowny, bo to jest po prostu mój sposób robienia brwi, taki, że jest tak naturalnie wygląda, nie za ciężko. Fajny jest, no. Ja mam w ogóle odcień, może Wam nigdy nie mówię, aż brown 06. Póki co maluję doskonale. Nawet jak sobie leży, bez problemu. Wspaniały produkt. A jeżeli chodzi o żel do brwi, jest go cały czas dużo i jest on cały czas w dobrej konsystencji, jest mokry, dobrze się jakby dużą ilość, widzicie, dużą ilość się go nakłada, więc nie zauważam póki co żadnych śladów, że on dochodzi, że tak powiem, do końca. Także używamy, cały czas używamy. I już się przyzwyczaiłam, bo nie mogłam się przyzwyczaić, że tu mam taki piękny kolor na brwiach i takie gęste brwi, a tutaj tylko mi usztywnia, ale już się nauczyłam pracować nim, także jest ok. W projekcie mam też wrzucone takie rzeczy jak płyn Duraline, czy na przykład taką bazę
podbłyski. Jeżeli chodzi o Duraline, tutaj raczej takiego jakiegoś zużycia nie będzie widać, jego jest niedużo. Też nie próbuję go zużyć na siłę, tylko po prostu wiem, że w tym roku już muszę kupić sobie świeży. I w tym miesiącu użyłam go co najmniej 2 razy. Wydaje mi się, że 3 razy był użyty, także no może minimalnie jakieś tam zużycie będzie widać, ale też nie jakoś bardzo znacząco. To też nie jest taki kosmetyk, do którego muszę się tutaj zmuszać, wiecie, muszę cisnąć, no bo jego jest naprawdę malutko i tak czy siak mi się w tym roku skończy. Jeżeli chodzi natomiast o tą bazę, jak widzicie, ma on na sobie taki kluczyk i jest on w tym celu, że już ciężko było mi go wyciskać, tak żeby, wiecie, ręcznie go tutaj wyciskać po prostu. A tutaj mam właśnie taki specjalny do wyciskania jakby kluczyk i dzięki temu po prostu jak sobie go otwieram, to mogę tylko lekko popchnąć ten kluczyk do góry, żeby zaczął mi... O, nawet nie chcę, patrzcie, jeszcze muszę sobie go... O! Widzicie? No dobra, teraz troszeczkę zmarnowałam, chciałam Wam zaprezentować. Po prostu popycham sobie ten kluczyk i dzięki temu, wiecie, wyciskam resztki z tego opakowania, tak bym nie była już chyba w stanie, a nie chcę rozcinać tego opakowania, bo wiem, że wtedy szybko mi wyschnie i jest to dla mnie bez sensu. Także no jestem na takim etapie, że już jakby dociskam tutaj dosłownie samą resztkę tej bazy. Nie ukrywam Wam, że mówiłam, że jest to produkt, który będę chciała kupić ponownie. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę coraz rzadziej mam w ogóle potrzebę używania takiej bazy. Że jednak zwykła baza do tego, żeby podtrzymać jakby trwałość makijażu jest spoko, a podbłyski, no wiecie co, mam tyle jakby dobrych błysków, dobrej jakości, że one nie potrzebują jeszcze specjalnie bazy. Więc zastanawiam się, czy to w ogóle będzie mi potrzebne. Kiedyś czułam, że jest mi to potrzebne, a teraz zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę jest mi to potrzebne. Przy wielu makijażach wyciągam sobie te produkty z Project Pan, żeby ich poużywać i o tym wielokrotnie zapominam. Bo to nie jest tak, że ja potrzebuję koniecznie pod większość błysków nakładać to, żeby podbić jeszcze ich moc, bo one są po prostu mocne. Te wszystkie produkty, wiecie, te palety niszowe, jak mam z Cosmic Brushes, Artitude, czy jakieś tam, wiecie, inne niszowe marki, one mają tak przepiękne te błyski, że ja nie potrzebuję tego używać. Także takie przemyślenie, nie wiem, czy będę tego potrzebowała, jak to zużyję. Być może będzie to po prostu denko i tyle. I nie kupię ponownie, a miałam kupić. Także zobaczymy, pomyślę. Muszę sobie to jeszcze tak przemyśleć, ale takie moje, wiecie, szybkie przemyślenie odnośnie bazy. Podbłyski, ogólnie ta baza jest świetna, więc spoczko, ale naprawdę nie czuję potrzeby, że mam takie błyski, które by tego naprawdę potrzebowały. Na pewno jakieś tam, zależy jakiej firmy i wiecie, czy są nowe, czy stare, ale no naprawdę coraz mniej takich błysków mam, że one potrzebują bazy pod błyski. No nic, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o maskarę moją, Essence I Love Extreme, myślę, że to jest jej ostatni miesiąc na kanale, jej ostatni miesiąc w projekcie, ponieważ no jest już dosyć suchawa. Raczej nie kupię jej ponownie, ale może o tym powiem Wam właśnie, jak ją zużyję. Natomiast czuję, że ona już jest dosyć sucha. Jak tuszuję nią rzęsy, to one przy podstawie trochę się wytuszują, ale już nie łapią się końcówki, no bo jest już za sucha i trzeba tam się trochę tak nabadziać, napaciać i nałożyć na przykład nie 2, a 3 warstwy, żeby uzyskać ten sam efekt. To jest już taka oznaka, że ta maskara się nam kończy. Nawet nie jest jakoś tak mocno, wiecie, ubrudzona w tym tuszu, a ona była zawsze bardzo uwalona, bardzo uwalona. Także no myślę, że prawdopodobnie w tym miesiącu będzie jej koniec. Mam tutaj też całkiem ekscytujący update, jeżeli chodzi o bronzer od Ireny Ellis. Właśnie go doczyszczam, bo go ciapałam ostro paluszkami. W tym miesiącu naprawdę sporo go poużywałam. Jak nagrywam tydzień makijaży, to zdarza się, że ja nagrywam więcej niż 1 makijaż dziennie, czasami 2. Więc zdarza się, że robię make-up, zmywam wszystko i nakładam ponownie. Wolę w ten sposób, bo kiedyś robiłam tak, że jak nagrywałam tą serię i nie byłam w stanie jej nagrywać tydzień, czyli 1 makijaż dziennie, a musiałam po prostu zrobić więcej. I jak zmywałam tylko oczy, to było dużo pocierania, dużo grzebania, potem naprawiania tego makijażu tutaj wszędzie dookoła, nie wyglądało on estetycznie, nie dało się tego zrobić idealnie i nie da się tak, wiecie, idealnie, tak tylko ostrożnie tutaj wyczyścić tej okolicy i zawsze było to takie nieprzyjemne i messy. I ponadto pocieranie wacikami sprawia, że jeszcze mocniej bazawią mi oczy i ten make-up potem się rozpływa. Więc ja zmywam make-up
i nakładam calutki ponownie. Być może dlatego ten progres jest tak znakomity, ale ten bronzer wygląda w ten sposób. Guys, jestem dumna. Jestem z siebie dumna i w ogóle cudownie mi się go używa. Jest po prostu wspaniale. Jak zobaczycie zdjęcia przed i po, no to jest naprawdę spory progres. Jak w ogóle ja widzę nadzieję, że ja go zużyję. Naprawdę faktycznie tak jest, że jak już sięgniemy tego denka, to już naprawdę ten kosmetyk idzie. I ja widzę, że on naprawdę idzie. No jakby w takim tempie to się zużywało, to kurczę, nie wiem, czy to nie są na przykład z 2 miesiące i jest zużyty, ale wiecie, na tych boczkach to też może być trochę więcej tego produktu. Anyway, widzę duży progres. Nie dość, że on po prostu jest, to on jest duży i jestem zmotywowana do używania go. Świetnie mi się go używa, bo no, bardzo lubię bronzery od Ireny Eris. Jeszcze są suche, więc nie ma brudzenia, tylko wiecie, pędzelek, pyk, pyk, na policzek. Elegancja Francja. Świetna sprawa. No i czy to będzie mój pierwszy bronzer suchy w Project Pan? Być może. Jeśli chodzi natomiast o róż, to aktualnie prezentuje się on w ten sposób. Tu jest jego aktualny poziom. Jak go obrócę, to może uda mi się pokazać, że jest dużo takich przezroczystości w nim już, że tak pościekał mi ten róż i naprawdę fajnie widać, że jego poziom jest gdzieś właśnie w tym miejscu, gdzie zaznaczyłam. I zobaczcie, że doszliśmy do miejsca, w którym to opakowanie się zaczyna zwężać, więc on też nie jest, wiecie, całej swej objętości teraz, tylko on już się zwęża, to opakowanie, więc będzie go coraz mniej tak naprawdę. Im niżej, tym mniej. Dlatego, no, czy to jest miesiąc, czy to są 2 miesiące? Nie wiem, ale zbliżam się ku końcowi, jest to naprawdę motywujące, bardzo fajnie mi się tego różu używa, bardzo go lubię, więc jest spoczko, no i fajnie, że ten progres naprawdę jest odczuwalny. Specjalnie go dzień wcześniej postawiłam pionowo, bo on zwykle gdzieś tutaj leży sobie, to tak może nie widać, a specjalnie go postawiłam ostatnio tak pionowo, żeby do tego filmiku wszystko ładnie ściekło i żeby było widać, że jest on naprawdę już dosłownie tak tutaj na dnie. Także, moi drodzy, jest duma, jest radość, jest satysfakcja, jest motywacja do działania. Mam nadzieję, że u Was też to tak działa. Jeśli chodzi jeszcze o produkty do oczu, no to mam tutaj nasz cień matowy cielak i tutaj też udało mi się naprawdę bardzo ładny progres osiągnąć. Zobaczcie, że to denko się pogłębiło i w zasadzie mamy tylko już takie no grubsze brzegi tutaj do zużycia. I to jest bardzo fajny cień taki do zużywania, do denkowania, bo w ogóle uwielbiam ten odcień. Świetny jest po prostu idealny, ale też no naprawdę można do wielu makijaży go wpleść, bo czy chcemy sobie rozjaśnić kącik, czy chcemy pod łukiem brwiowym, czy chcemy sobie po prostu tak przypudrować jakby powiekę nim, żeby łatwiej później się blendowały cienie. I jestem w stanie go wpleść w prawie każdy makijaż. No jestem w stanie w każdy, ale no nie w każdy wprowadzam, ale w prawie każdy mogę go wpleść i to jest taka rzecz, którą wiecie, ja w Project Pan bez problemu zużyję i z innymi produktami do oczu jest trochę trudniej. Ale przy okazji pochwalę się Wam również osiągnięciem kolejnego pępka, tak poza w zasadzie projektem i jest to cień Carrara z Glam Shopu i zobaczcie, że tutaj właśnie takie malutkie denko się pojawiło i już w zasadzie kilka dni temu, jak go używałam, to widziałam takie mikro deneczko. Nawet nie wiedziałam, czy ono będzie na nagraniu widoczne, ale dzisiaj akurat potrzebowałam sobie delikatnie rozjaśnić kącik i tutaj te moje esy floresy, więc troszeczkę to denko się pogłębiło, no i już widzimy, że tutaj się odbija piękny pępuszek, także takie denko spoza projektu. Nie ukrywam, że pępkowanie cieni też jest bardzo satysfakcjonujące. Chciałabym tych pępków mieć w tym roku chociaż troszkę więcej, także fajnie, że udało mi się chociaż takie osiągnąć. Z produktów do oczu mam jeszcze cień płynny Red Lipstick Monster i Belle z drugiej kolekcji, czy pierwszej? Drugiej chyba. No dobra, nie pamiętam. I właśnie i tutaj by mi się przydała na przykład informacja, ile razy ja go użyłam, bo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że z 6, z 7 razy może udało mi się go użyć. Myślę, że może być to zauważalne, że tutaj po środku jest już taki delikatny prześwit i widać, że ten produkt no może troszeczkę jest na brzegach, ale już tutaj jest taki przezroczysty, no nie? Więc tutaj na dnie, tu może troszkę u góry jest go więcej, ale tutaj mamy już
prześwit, także ten produkt na pewno troszkę się tutaj sprogresował, jeżeli chodzi o zużycie, no bo naprawdę widać tutaj fajnie przez środek taką przezroczystość. Jakby aplikator cały czas ładnie ten produkt nakłada, więc na razie jeszcze nie czuję, że to denko się zbliża, no ale progres na pewno jest już takie półprzezroczyste to opakowanie, więc elegancko. Zostały nam produkty do ust. Zaczniemy sobie od konturówki Stars Blanket, odcień chyba Cozy Nude i to jest wszystko, co mi z tej konturówki zostało. I powiem szczerze, że gdybym go tak naprawdę cisnęła, byłabym w stanie go chyba w cały miesiąc zużyć, ale też no nie czułam potrzeby na siłę używania jej do każdego makijażu, aczkolwiek jest to taki kolor, który mi naprawdę przy wielu make-upach odpowiada. Bardzo, bardzo go lubię i nawet tak myślałam sobie, że mi trochę szkoda jej zużywać, bo nawet nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, bo to była raczej limitowana kolekcja. Natomiast widziałam, że jedna z moich konturówek z Cosmic Brushes ma bardzo podobny kolor. Może Wam pokażę przy okazji. I tutaj właśnie szukałam, która jest najbardziej podobna z innych moich jakby konturówek w kolekcji. Więc tak się prezentuje Cozy Nude ze Starsów. I tutaj mam Cosmic Brushes odcień Rebel. On był w tej kolekcji Dead Tarot. Zobaczcie, że są naprawdę podobne. Ten jest minimalnie bardziej fioletowy, ale na ustach też nie jest ta różnica jakaś bardzo ogromna. Więc mając świadomość, że mam taki całkiem fajny zamiennik, już będzie mi się tę konturówkę tak wiecie, swobodniej zużywało. Bo są takie kolory, które chętnie zużywam, a są takie, które mogłyby ze mną zostać po prostu do końca życia i jeszcze dłużej. Więc to jest właśnie taki kolor, ale mając świadomość, że mam zamiennik, to już myślę, że w tym roku tak, zużyję, ale myślę, że w tym miesiącu powinno udać mi się ją zużyć. Trzymajcie za mnie kciuki. I ona też bardzo fajnie pasuje do pozostałych tych produktów do ust, które mam w projekcie, bo tak fajnie je neutralizuje. No i właśnie, odnośnie kolejnego produktu, mam tutaj szminkę z L'Oreala, którą wrzuciłam sobie do wyzwania, żeby zużyć po prostu wszystko, co mam w tym opakowaniu. Jest jej tyle, nie było jej od samego początku dużo, troszeczkę się zmniejszyła ta ilość na takich zdjęciach porównawczych, może nie będzie jakiejś ogromnej różnicy, ale troszeczkę widać, że ona tak się bardziej wygładziła, wypłaszczyła, zaokrągliła i wydaje mi się, że użyłam jej w tym miesiącu jakieś 4-5 razy. Dzisiaj również i właśnie z tą konturówką one się tak fajnie neutralizują, bo to jest taki troszeczkę żywszy kolorek, taki wiecie, różowawo, taki różany delikatnie, a ten tak fajnie, wiecie, przygasza ten kolor, więc bardzo ładne lip combo. Dzisiaj właśnie mam na ustach w zasadzie połączenie wszystkich moich produktów z Project Pen i uważam, że to combo jest prześliczne i myślę, że powinnam częściej je nosić, bo naprawdę pięknie się prezentuje. Także fajnie jest mieć taką konturówkę, która nam fajnie pasuje do szminki, szminkę do konturówki i ta w ogóle super są te szminki. Naprawdę są świetne, bardzo mi odpowiadają, no ale fajnie będzie chociaż jakieś takie małe sukcesy w tych szminkach osiągać, bo ja mam szminek naprawdę dużo i chciałabym chociaż na jakieś takie wyzwania je sobie wrzucać. Także nie wiem, czy zużyję w tym miesiącu. Nie jest jej dużo, ale też no, nie używam tego koloru za każdym razem. Jeżeli robię jakiś makijaż w konkretnym kolorze na oczach, to też ciężko mi jest ją dopasować. Jak robię sobie najpierw makijaż ust, a potem coś delikatnego na oczach, no to jest łatwiej. Ale jak już są jakieś kolory, no to ja muszę, wiecie, mieć podtonacje dopasowane, pod vibe, pod coś tam. Tutaj, kuku na muniu się troszeczkę ma, także to ciężko idzie. Ale ogólnie kolorek to jest w ogóle kolor 600. Zasłoczuję Wam też. Zobaczcie, piękny taki różano-brzoski, taka ciepła róża, różano-brzoskwiniowy. Prześliczny jest ten kolor. Fantastyczna jest ta formuła. Piękny zapach, taki kwiatowy delikatnie. Szminka jest naprawdę fantastyczna. Myślę, że też świetnie by się sprawdzała na policzki. Raz ją chyba użyłam, także tutaj troszeczkę więcej mi zostało, bo chciałam sobie wklepać palcami i tak doklepałam sobie do policzków, więc na policzki też jest fantastyczna, ale póki co koncentruję się na tym, więc też nie chcę jakby tej zużywać na policzki, bo chcę zużywać to. No i ostatni kosmetyk jest to błyszczyk z Altery, którą trzymam w łazience jako taki błyszczyk
pielęgnacyjny, no bo jest to błyszczyk z naturalnym składem, więc myślę, że pielęgnacyjnie może być spoczko. No i słuchajcie, tutaj już wyciągnęłam sobie stoper, bo już niewiele mi się nabierało. W zasadzie miałam zużywać tego typu rzeczy tak organicznie, w sensie ile się tam złapie, tyle się złapie i tyle, ale powiem Wam, że tak dużo tego błyszczyka jeszcze zostało, kiedy jeszcze ten stoper był włożony. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie, bo specjalnie zrobiłam, gdzie ten aplikator był w stanie ten błyszczyk wyciągnąć, a już dalej z boczku, z początku i z końca kompletnie się nie dało i widzimy, że to opakowanie jest takie aż całe jakby ciemne, że jest kryjące, więc tego błyszczyka naprawdę bardzo dużo zostało, więc szkoda by mi było aż tak dużo go wywalać. Teraz jak wyciągnęłam sobie stoper, to faktycznie widzimy, że opakowanie zrobiło się takie półprzezroczyste, transparentne w wielu miejscach, więc to jest w zasadzie już takie wygrzebywanie tego błyszczyka z brzegów. Nie ukrywam, że bez tego stopera parę razy tutaj musiałam go sobie wyczyścić jakąś chusteczką, bo troszeczkę mi wyciekał i takie, wiecie, robiło się bagienko, no ale to wiecie, to akurat trzymam sobie w łazience, więc nie ma takiego problemu. Jakbym to trzymała sobie w torebce, no to już by nie było zbyt wygodnie. Niemniej po prostu chcę zużyć tyle, ile będę w stanie sobie tym aplikatorem wyciągnąć. To opakowanie też jest takie wąskie, że ja tam żadnego pędzelka, czy żadnego takiego, wiecie, jak to się nazywa? Zapomniałam. No takiego, wiecie, do wyciągania nie włożę. Więc ile wyciągnę sobie tym kopytkiem, tyle sobie wyciągnę. I myślę też, że jest duża szansa, że ja w tym miesiącu sobie to wyczyszczę. Bo nie zostało tego zbyt dużo. To jest w zasadzie już takie czyszczenie brzegów. Jest duże prawdopodobieństwo, że w tym miesiącu sobie zużyję i właśnie nałożyłam sobie odrobinkę dzisiaj na to moje combo i wygląda, uważam, przepięknie. Na oczach mam paletkę Succulent Dew, a reszta makijażu to praktycznie produkty z Project Pan plus troszeczkę niebieskiego rozświetlacza. Tak by the way. No i słuchajcie, tyle z podsumowania. Musimy dorzucić sobie jeszcze kilka kosmetyków do projektu. Jak wiecie, ja prowadzę coś na zasadzie Rolling Project Pan, czyli jak zużyję jakiś kosmetyk, to dokładam kolejny, tak żeby zazębiały się i żeby było cały czas coś tam w użyciu. Tutaj jeżeli chodzi o kategorię T, to raczej nic nie dorzucę, bo puder mam, nawet 2, produkty do brwi już też mam, pisaka do biegów na razie nie wrzucam, no bo nie potrzebuję go zużywać i kredki też żadnej nie chciałabym wrzucać, ale pomyślałam sobie, że zamiast tej różdżki, powiedzmy, możemy sobie wrzucić jakieś tam produkty na wyzwanie. I pomyślałam sobie o tym różu z RMS Beauty, to jest Luminizer Living. Kremowy rozświetlacz, który uwielbiam i pomyślałam, żeby wrzucić go na taki cel, żeby po prostu zrobić w tym opakowaniu pępek, żeby dosięgnąć denka i to będzie taki mój cel w zamian właśnie za zużywanie takiego czegoś jako rozświetlacz. Także poużywamy sobie trochę też, żeby chciałabym w tym roku, wiecie, żeby ta moja kolekcja po prostu była używana. Chcę oczywiście zużywać też jakieś produkty, czegoś, czego mam za dużo, mam jakieś duże zapasy, coś się zużywa, coś się już przeterminowuje. Chcę takie rzeczy zużywać, ale też chciałabym po prostu używać tej mojej kolekcji. Robić jakieś takie może małe wyzwania, robić jakieś pępki, czyli dosięgnąć denka w danym produkcie i chciałabym, żeby było więcej tego typu kosmetyków. Więc myślę, że to będzie dobry początek, żeby wrzucić sobie właśnie ten rozświetlacz, na który ostatnio mam ogromną fazę zresztą i myślę, że wrzucimy sobie to po prostu jako wyzwanie. Pomyślałam sobie też, żeby wrzucić sobie jednak coś do nakładania na twarz, bo nie chce mi się za każdym razem wybierać, co ja mam dzisiaj na twarz nałożyć, jeżeli chodzi o produkty typu podkłady. No i myślę, że jednak wrzucimy sobie ten krem BB od Sensum Mare Algotone, ponieważ mam jego backup, więc nawet jak go zużyję, to i tak mam jeszcze jedno opakowanie. I ostatnio mówiłam Wam w kosmetyczce miesiąca chyba, że on się chyba nie klei do końca z moją bazą, gdzie ona jest, z tą bazą, że się waży, ale jednak to chyba nie była wina bazy, bo ostatnio nakładałam z 2-3 razy i bez problemu się wszystko ładnie utrzymywało, a ja szukałam rozwiązania, żeby troszeczkę go rozjaśnić. Mieszałam z jakimiś innymi podkładami i wtedy mi się ważył, więc to była wina mieszania z innym podkładem i wtedy faktycznie trochę mi się ważył, ale solo na tej bazie wygląda bardzo spoczko, tak ładnie nawilżono, jestem zadowolona, więc myślę, że możemy sobie wrzucić, tak żebym nie musiała za każdym razem myśleć, jakiego podkładu dzisiaj chcę użyć.
Także dorzucam sobie krem BB, mimo że on jest tak ciuteczkę dla mnie za ciemny na tą porę roku, jestem w stanie, I can make it work, więc wrzucam sobie to. Mniej więcej jest go tyle, tak jakby ta beżowa część się zużyła, a została ta biała. Tak mniej więcej, bo jestem w stanie jedynie tutaj sobie wykręcić, wiecie, ten koreczek powiedzmy i zajrzeć do środka i szukać jakichś przezroczystości. I wtedy przez te przezroczystości jestem w stanie zobaczyć, do jakiego poziomu mam dosłownie gdzieś tam tutaj, gdzie ten beżowy kolor się kończy. Tak widzę na tym poziomie właśnie wysokość tego produktu. Po prostu jak widzę tą przezroczystość, wiecie, od środka, to przykładam palec i patrzę, gdzie robi się cień, gdzie robi się ciemniej. I jak dochodzę do miejsca, gdzie jest ten podkład, gdzie jest ciemno, to wtedy wiem, że to jest mniej więcej tutaj, no nie? Także taki mój sposób może komuś się przyda. I mam jeszcze jeden kosmetyk, który pomyślałam, że fajnie by było wrzucić na wyzwanie. I będzie to róż, ale będzie to róż suchy. I tutaj mówię o Vivie palecie do twarzy z Glam Shopu i tym przepięknym różu, który w ogóle uwielbiam. Z jednej strony miałam takie wątpliwości, no bo mam jednak ten róż krem płynny, który też jest taki dosyć wyrazisty w kolorze, dobrze kryjący, intensywny, więc też nie trzeba go jakoś bardzo dużo nakładać, więc nie wiem, czy jest sens jakby dorzucać sobie jeszcze suchy, chociaż lubię nakładać sobie warstwowo róże, ale no chcę spróbować. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Może będę sfrustrowana, a może nie, ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Także pomyślałam, żeby wrzucić sobie właśnie ten róż Magenta z Glam Shopu. To jest paletka, która powstała... nie pamiętam w którym roku, ale w zasadzie już jest po terminie ważności. Ma przepiękny odcień ten róż, zobaczcie, taki zgaszony, piękny zgaszony odcień. Widzicie, tu się wydaje taki, wiecie, bardzo bordowy, jakiś taki, wiecie, intensywny, a zobaczcie, na policzku jest prześliczny, przepiękny, uwielbiam go. I no nie chcę go zużyć całego, no bo jest go całkiem sporo. Mimo że kiedy ta kolekcja wyszła, to używałam go dosyć dużo. Ja bardzo lubiłam ten róż i on jest używany. Może nie widać, bo jest go całkiem sporo. Tutaj gramaturowo 5 gramów, to może nie aż tak dużo, ale jest go całkiem sporo. Natomiast pomyślałam, żeby spróbować właśnie zrobić w nim pępek. Zrobić w nim denko, dosięgnąć, wiecie, tej blaszki srebrnej i zobaczyć, ile czasu mi to zajmie. Może właśnie wtedy będę notowała sobie ilość użyć. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle, czy będę go żałowała, czy nie. Jak będę żałowała, to sobie po prostu go wyrzucę z projektu i tyle. Nie ma co, słuchajcie, też jakoś tak bardzo tego poważnie brać. I ja to też mówię do siebie, nie? Bo ja taka jestem mądra, sama właśnie jakby uczę się tego wszystkiego, bo czasami właśnie wezmę coś i żałuję potem. To jest tylko projekt. Jak coś mi nie pasuje, to sobie po prostu wywalam z projektu i tyle. Także zobaczymy, czy coś pójdzie mi w tym kierunku, czy nie. Czy będę żałować, czy nie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o pozostałe produkty, myślę, że na ten moment wystarczy, żeby też nie być zbyt mocno przytłoczoną, ale przez to, że ten miesiąc prowadzę w zasadzie czysty Project Pen, nawet nie mam kosmetyczki miesiąca za bardzo, jakichś nowości poza paletami, no to powiem Wam, że tak fajnie mi się tego używa, że tak mogę tylko i wyłącznie po to sięgać, więc aż mi się chce jeszcze coś podokładać, ale chill, bez przesadyzmu. Pamiętajcie, że do projektu możecie dołączyć się w każdym dowolnym możliwym momencie. To nie musi być początek roku, możecie sobie zrobić kilkumiesięczny Project Pen, możecie sobie skoncentrować się na dosłownie kilku kosmetykach, 2, 3, 5, nie 20, tak jak ja. I możecie prowadzić go tylko przez jakiś czas albo zużyć tylko konkretne kosmetyki. Zachęcam Was do tego, jeżeli macie taką, wiecie, bogatszą kolekcję i więcej produktów niż, wiecie, po jednej sztuce z każdej kategorii, bo po prostu fajnie jest to używać, nie czekać aż się zepsuje i jest to, przyznaję, mega satysfakcjonujące. Także zachęcam do przyłączenia się, jeżeli potrzebujecie wsparcia, dowiedzieć się, jak to się robi, to zaglądacie na naszą grupę na Facebooku Project Pen Polska. Jest tam naprawdę dla nas już spore grono, jest tam bardzo fajny vibe, fajna energia, więc zapraszam Was tam. No i jak chcecie mnie śledzić i moje zużycia, mnie jako wizerzystki i influencerki, jak ja trzymam tutaj porządek w tych swoich kosmetykach i jak udaje mi się je zużyć, no to zachęcam oczywiście do subskrypcji, do obserwowania moich poczynań, do wspierania kanału. No i dziękuję Wam serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.